Good morning Italy, buongiorno Italia, dzień dobry Włochy. Właśnie, dzisiejszy temat mojego krótkiego vlogu będzie kilka fajnych słów w języku włoskim. Wiosna idzie, Wielkanoc, bardzo dużo ludzi przyjedzie na Niedzielę Palmową, bardzo dużo turystów, pielgrzymów do Rzymu, żeby zobaczyć papieża i uczestniczyć w Niedzieli Palmowej. A jak już jesteśmy we Włoszech, w Rzymie, no to idziemy coś zjeść i chcemy się porozumieć z osobą, która pracuje w kawiarni albo w restauracji. Pierwsze co, wchodzimy do restauracji i chcemy po prostu mieć jakiś stolik, to jak się pytamy, czy jest stolik dla nas? Już Wam przede wszystkim mówimy buongiorno, buongiorno, dzień dobry. C'è un tavolo per noi, c'è un tavolo per noi, znaczy jest stół dla nas. Ja Wam to u góry napiszę na filmie, żebyście mogli to ładnie sobie przeczytać. Oczywiście pisownia jest inna po włosku, a czytanie jest inne. To jest druga sprawa. Ale słuchajcie uważnie. C'è un tavolo per noi? C'è un tavolo per noi? Jest stolik dla nas? No bo ja mam na myśli kilka osób, nawet dwie osoby, mąż i żona. No to już jest w liczbie mnogiej. Okay. Dzisiaj jest, kochani, 17 marzec 2026 rok. Przyszłam sobie właśnie tu na spacer i mówię tak, a nagram Wam kilka słów dla osób, które mnie oglądają. Jestem Ewa, mieszkam we Włoszech od 1989 roku. Mam męża Włocha i codziennie gotuję makarony. Następne słowo, które jest bardzo ważne, jak jesteśmy w restauracji, chcemy sobie skorzystać z toalety i musimy się zapytać kelnera, gdzie jest toaleta. Pytanie jest takie: dove il bagno, czyli gdzie jest toaleta? No bo we Włoszech słowo il bagno to jest toaleta i łazienka. Zobaczcie, jaka cudowna pogoda. I znajduję się na ulicy, która się nazywa Via delle Tombe, czyli ulica Grobowców. Dlaczego tu weszłam? Bo tu jest taki spokój, a tam przechodzą grupy turystów i nie chcę właśnie być w tej grupie i żebym nie miała zagłuszeń. A tutaj pięknie ptaszki śpiewają. Posłuchajcie. A przede mną piękne drzewo. Takie drzewo to jest laurowe. Właśnie jest moment, że drzewa laurowe kwitną. Już Wam pokażę. Podejdę tutaj. O, zobaczcie, jak drzewa laurowe kwitną. O, takie mają kwiatki. Lauro po włosku, lauro. Jak ktoś nie widział, jak drzewo laurowe kwitnie, to już teraz widzi. I drzewo może dochodzić do 14 metrów. A tutaj jakiś samolot leci, bo znajdujemy się w pobliżu Fiumicino. Fiumicino to jest największe lotnisko tutaj w naszych okolicach. Jest to lotnisko międzynarodowe i międzykontynentalne. Także Fiumicino, lotnisko się nazywa Leonardo da Vinci. O, zobaczcie, jak pięknie. Ja będę szła i będę Wam dalej mówić. Jeszcze parę minut i zakończę gadanie. I jeszcze bardzo ważne słowo, jak odchodzimy od stolika, no to co? Musimy zapłacić. Patrzę pod nogi, żeby nie upaść, bo tutaj takie kamienie są. Jeszcze Wam pokażę, jakie kamienie. O, z tyłu za mną widać, jaka droga rzymska, starożytna. Dobra. Jak odchodzimy od stolika, to pytamy się, ile mamy zapłacić, ale żeby ile zapłacić, to musimy najpierw poprosić rachunek, czyli mówimy per favore il conto, proszę o rachunek. Widzicie, jak pięknie tutaj. A teraz jeszcze Wam powiem taką ciekawostkę, bo
Wiele razy miałam takie zapytania od znajomych, czy we Włoszech się zostawia napiwki. Tak, zostawia się, ale ile tych napiwków? Więc tak, musicie dobrze sprawdzać rachunek, bo jeżeli na rachunku pisze servizio, czyli to jest inaczej usługa, to jest inaczej napiwek i wy wtedy nie zostawiacie żadnego napiwku. Teraz w niektórych restauracjach w całych Włoszech wprowadzili właśnie to servizio i wpisują na przykład tam 10%, 15 do 20% tego serwicja. Czyli jeżeli płacisz 100 euro, to 10 euro możesz zapłacić za serwicjo, czyli za usługę. Więc wtedy ty nie zostawiasz też tego napiwku. Ale jeżeli będzie napisany chleb, pany, a masz chleb, no to płacisz za chleb. Ale jeżeli oni ci napiszą pany, il pany, to też ci u góry napiszę, a nie dostałeś chleba albo zrezygnowałeś z chleba, a oni ci wpiszą za 4 osoby na przykład 8 euro, bo po 2 euro na osobę za chleb, pany, to wtedy ty mówisz, nie brałem chleba. Także dokładnie musicie sprawdzać rachunki. Czego ja wam to mówię? Bo wszystko się zmieniło po tej pandemii, po roku 2021, czy tam 2022, wszystko się zmieniło. Oni zaczęli właśnie to wszystko wprowadzać, wpisywać. Ludzie, niektórzy są pierwszy raz tutaj i nie wiedzą, jak się mam zachować, więc musicie patrzeć dokładnie. Teraz wszyscy mają komórki, w komórkach macie internet, a jak nie macie internetu, to na terenie restauracji jest Wi-Fi, wystarczy się zapytać, czy jest Wi-Fi, oni wam podadzą numer Wi-Fi i łączycie się z internetem i wpisujecie sobie słowa, które nie rozumiecie z rachunku i wtedy wiecie co i jak. Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli wam wpiszą chleb, a nie płaciliście, jeżeli wam wpiszą do rachunku usługę, a wy zostawiacie napiwek, to wy zostawiacie bardzo dużo kasy, którą możecie wykorzystać na zakup na przykład jakiegoś Pokazuję fajnego wam loda. tą ulicę, czyli Via delle Tomby. Tutaj tak to wyglądało. W ogóle miasto Ostia Antyczna powstała w IV wieku przed Chrystusem z potrzeb Rzymu, bo w tamtych latach przed Chrystusem Rzym miał już 1 milion mieszkańców i żywność była potrzebna, a miasto powstało przy rzece Tybr, a rzeka Tybr właśnie jest tutaj niedaleko nas. No i to było strategiczne miasto i bardzo ważne, importante, bo żywność szybko została przywożona do Rzymu. Widzicie, jak dużo wycieczek, całe 2 autokary przyjechały dzieci, ja tam na razie się nie mogę przybliżać. A to na zakończenie jeszcze patrzę pod nogi, na zakończenie wam powiem, jak się mówi do widzenia po włosku, bo to jest bardzo ważne. Dzień dobry, już wiecie, buongiorno, a do widzenia arrivederci. Arrivederci. Powtarzamy, arrivederci. Arrivederci, tak normalnie, arrivederci. Jeszcze wam rzucę tak okiem na to piękne miejsce, na ten park. Ja jestem przy wyjściu, jeszcze poczekam, niech dzieci przejdą, ale one chyba będą stać, będą tam oglądać tą właśnie mapę, która jest na początku. Ja może też podejdę, wam nagram i z wami się pożegnam już po przejściu bramy, ok? Dzieci tam stoją, a ja podejdę do tej mapki i raz wam pokażę. O, zobaczcie, przyjeżdżajcie tu, zwiedzajcie. Bilet kosztuje 18 euro dla dorosłej osoby. O, zobaczcie, tak to wyglądało i to jest właśnie całe takie duże miasto. To są wszystkie miejsca, które są odkryte. Tu jest 120 hektarów do zwiedzania. Może nie wszystko do zwiedzania, ale jest dużo. No i słuchajcie, kiedyś był tak bieg rzeki Tybr, a teraz jest taki aktualny i ja się znajduję tutaj. O, i wam pokazuję. Jeszcze wam pokażę piękne stokrotki. Cudowne. Tutaj mamy też takie piękne drzewo laurowe, cudowne. Widzicie? To drzewo, co wam pokazuję, to jest drzewo laurowe.
a tu drzewo pini. Już jestem po stronie, po drugiej stronie parku, już wyszłam, z tyłu za mną jest właśnie wejście, przede mną są autokary, a ja co Wam powiem? Dziękuję Wam bardzo, że zostaliście do końca tego krótkiego filmu. Pozdrawiam Was serdecznie z Rzymu, gdzie mieszkam od 1989 roku. Komu się podoba kanał, więc zasubskrybuj. A jak już masz subskrypcję, to po prostu zostaw ślad po sobie w formie łapki w górę i jakiegoś komentarza. Lubię czytać komentarze, więc piszcie skąd mnie oglądacie, czy lubicie oglądać mój kanał i oglądajcie moje kanały kulinarne, które jeden mam od 7 lat, a jeden mam od roku. Jeden się nazywa Mangiare Łewki, czyli jeść łewki, a drugi Przepisy jak u babci. Mogłabym być babcią, ale nie jestem, chociaż już mam wiek babciny. Dobra, no to co? Słowo, które Was uczyłam, mówię arrivederci. Do zobaczenia, ale normalnie tak po włosku, jak się żegna z kimś znajomym, się mówi ciao, ciao. I ja Ci zostawiam ciao i do zobaczenia. Ciao, ciao, ciao.